Dzień dobry, dzisiaj z Wami znów Studio 318 oraz ja, Marta Kwiatkowska, w ramach projektu Sztuka dla Każdego spotykamy się z Wami, aby porozmawiać o wybitnych malarzach Polski, Rosji, Ukrainy oraz Białorusi. I właśnie dzisiaj padło na Białoruś, dlatego opowiem Wam o wybitnej oraz słynnej artystce tego kraju, o Zoi Litwinowej. Z pewnością możemy określić Zoję jako osobę wybitną, ponieważ jej płótna znajdują się w muzeach, Narodowych Muzeach Białorusi, w Galerii Tretiakowskiej w Rosji, w Moskwie oraz w muzeach w Sankt Petersburgu. Zoja Litwinowa współpracuje z europejskimi art galeriami, a o sobie mówi, że jest pracocholikiem. Pracuje szybko i sprawnie, może namalować nawet kilka obrazów w ciągu dnia. Jeżeli zobaczymy sobie na styl, w którym Zoja Litwinowa malowała w ciągu jej życia, to on wprawie się nie zmienił. Zoja uwielbia pracować z kolorem nad formą i kształtem. Ciekawe jest to, że do 50 lat artystka nie miała i nie zorganizowała żadnej swojej wystawy indywidualnej. I dopiero po 50 udało się jej zorganizować taką wystawę i na dobry początek to się odbyło w kościele. Zoja Litwinowa urodziła się we wsi Staroje Selo w 1968 roku. W 1961 roku ukończyła Mińską Szkołę Artystyczną. Potem wstąpiła na studia do Białoruskiego Instytutu Teatru i Sztuki na Wydział Malarstwo Monumentalne. Zoja Litwinowa jest członkiem artystów Białorusi. Artystka posiada honorowy dyplom pierwszego międzynarodowego pleneru imienia Marka Chagalla w Witebsku. Zoja Litwinowa posiada dużo nagród i wyróżnień. Jednym z takich wyróżnień jest Order Franciszka Skoryny oraz Order za zasługi w dziedzinie literatury i sztuki we Francji. Obecnie jej obrazy możemy podziwiać w muzeach Rosji oraz Białorusi. Wielka ilość jej prac znajduje się w kolekcjach prywatnych w Austrii, w Niemczech, we Włoszech, w USA, a nawet w Kanadzie. A dzisiaj my kontynuujemy uczyć się malować akrylami i wykonamy kopię obrazu Zoi Litwinowej pod tytułem Spotkanie. Spójrzcie sobie na tą kompozycję, jaka ona jest wycentrowana, to znaczy, że wszystkie obiekty znajdują się dokładnie w centrum płótna tego obrazku. Też rozpoczniemy nasze rysowanie od określenia tego głównego paseczka złotego, który się znajduje przed nami. Warto go pomierzyć, dlatego ja się posługuję ołówkiem. Pomierzymy sobie ten paseczek, czyli ta linia jest bardzo ważna, gdzie nam się spotyka rysik z linią. Tutaj wyznaczamy, przytrzymujemy, gdzie nam się kończy ta linia. Teraz idziemy, najlepiej tutaj na dole, wyznaczamy, ile razy ten pasek się mieści w szerokości całego obrazku. 2 i troszeczkę. Zakładamy, że taka szerokość będzie naszego pasku. Nie wiemy, czy to jest dokładnie, czy to będzie taka szerokość. Musimy to sprawdzić. I sprawdzamy, czy to się mieści 2 i troszeczkę, a jednak ma być mniejszy. Mamy go, mamy dosłownie ten rozmiar. Teraz poszukamy sobie odległość po prawej i po lewej stronie. Możemy nawet jeszcze bardziej przybliżyć tutaj. I sprawdzimy sobie jeszcze na końcu. Ten o troszkę jest większy, odrobinkę jest większy i teraz mamy, wszystko nam się zgadza, słuchajcie. Schodzimy powoli w dół i popracujemy teraz nad linią horyzontu. Widzimy, taka ciekawostka, po prawej stronie ta linia jest troszeczkę wyżej, po lewej jest troszeczkę niżej. Musimy się dowiedzieć, ile razy ta odległość nam się mieści w wysokości obrazku. 3,5. Tu sobie zaznaczymy, ale na oko zrobimy troszeczkę niżej.
odrobinę niżej. I teraz warto sobie jeszcze popracować nad tymi odległościami. Widzimy, że po prawej stronie jest mała przestrzeń. Zaznaczymy sobie wyznaczymy ile razy ona się mieści w obrazku. Raz, dwa. Prawie 7 razy. To samo mierzymy po lewej stronie. Mamy odznaczoną. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6 i troszeczkę. Mamy wyznaczone 2 kluczowe punkty na dole. Idziemy teraz u góry i wyznaczamy sobie ten punkt. On jest bardzo ważny. Wyznaczamy go po prostu z pomocą szerokości. Się tu zgadza. I wysokości. Ta jest mniejsza. Możemy sobie odtąd 2 i 3. I teraz wyznaczamy ten punkt kluczowy, gdzie się spotykają dwie osoby, gdzie te dwie głowy się pochylają do siebie. Czyli mamy odległość i ona się mieści w tym obrazku 2. I teraz wyznaczymy sobie to miejsce. Teraz zaczynamy rysować ręce, czyli widzimy, że od tego miejsca pojawia się nam taki trójkąt z małą rączką. Teraz ważny moment, ponieważ też warto sobie zamierzyć, ile razy ta odległość, szerokość tej postaci nam się mieści w obrazku. 3,5. Warto teraz sobie określić ten punkt. Widzimy, że ta głowa mężczyzny się pochyliła bliżej ku tej linii. 3 i 4. U nas też wszystko się zgadza. Takie małe szczegóły jak rysy twarzy, części twarzy, polecam teraz na nich się nie skupiać się bardzo. Lepiej wrócić do nich jako drugą warstwę już po tym, jak odnajdziemy kolor twarzy. I wtedy tylko dopiero będziemy rysować akrylami brwi, oczy i nos. Teraz po prostu warto sobie określić, czy wszystko się zmieści, czy wszystko się odnajdzie na swoim miejscu. Zadbajmy jeszcze o cień rzucony, czyli już ten cień rzucony, taki cień własny bardziej na tych szatach się pojawia u osoby po prawej stronie. I teraz taki cień własny określimy u mężczyzny na szatach.
Teraz wszystko się znajduje na swoim miejscu. Widzimy, że każdy szczegół został tutaj podkreślony i narysowany. I za chwilę przechodzimy do malowania. Przy malowaniu tego obrazku, zwracam Waszą uwagę, nam będzie potrzebna taka farba złota, akryl o złotym kolorze, ale nim sobie popracujemy już na końcu naszego malowania, więc za chwilę opowiem Wam, jak poszukać sobie i odnaleźć te barwy i odpowiednie kolory. A teraz popracujemy nad tym ciekawym kolorem tła. Bazą tego koloru jest zielony, bardziej ciepły. Do tego zielonego dodajemy troszkę ochry, brązowego i odrobinę czarnego. Odzyskamy sobie ten kolor jako bazę, taki podstawowy, a tutaj obok proszę Was, żebyście mieli troszeczkę ochry, troszeczkę brązowego, troszeczkę niebieskiego, czarny, aby na bieżąco zmieniać odcienie i na bieżąco dodawać jeszcze jakieś takie różne barwy do tego koloru. A jak wyschnie ten jednolity, ten zielony, to wtedy dopiero robimy takie przecierki. Przecierki się robi suchym pędzlem. Dodajemy taką drugą, przezroczystą warstwę i w taki sposób to tło się wzbogaca różnymi kolorami. I też przecierkami zrobimy ten dół, przyciemnimy tą linię horyzontu i wszystko, co się znajduje pod niej. Teraz możemy popracować nad szatami kobiety. Widzimy, że ten zielony zawiera w sobie dużo ochry, a nawet odrobinę żółtego. Możemy sobie obłożyć ten kolor. Dodamy wielką ilość ochry. I widzimy, że faktycznie brakuje żółtego. Teraz akurat możemy sobie uzupełnić ten kształt, ten środkowy pasecik z tyłu złotym akrylem. Tą farbę już nie polecam wymieszać z czymś ciemnym bądź z jakimiś jasnymi kolorami. Po prostu bezpośrednio nakładamy złoto na płótno. Jak widzimy, ta farba jest troszeczkę przezroczysta, bardziej rozwodniona, to znaczy, że wrócimy tu z drugą warstwą za chwilę.
Będzie nam potrzebna inna paleta, gdzie my popracujemy nad kolorem czerwonym oraz nad brązowym, czyli zrobimy sobie jeszcze, uzyskamy kolor na włosy mężczyzny oraz kobiety, a do zielonej wrócimy za chwilę. Teraz czekamy, żeby nam wyschła ta pierwsza warstwa tła. Jak widzimy, jeszcze błyszczy, jest mokra i dopiero wtedy, jak wyschnie, to możemy przejść do drugiej warstwy i zrobimy tą drugą warstwę takimi przecierkami, o których mówiłam wcześniej. Ten kolor będzie świetnie się nadawał na włosy mężczyzny, a potem, zobaczcie, do niego warto dodać troszeczkę więcej czerwonego, troszeczkę więcej czarnego i nam się zmieni, zrobimy kolor włosów kobiety. Mamy jeszcze do wykończenia tą czerwoną szatę, a mianowicie jeszcze rękaw mężczyzny. Weźmy sobie mniejszy pędzelek i znów zobaczcie, wszędzie dostrzegamy światło, półcień i cień. Światło, półcień i cień. Światło, półcień i cień. Czyli taka trójwymiarowość też jest obecna na tym obrazku, tylko ona jest bardziej specyficzna, troszeczkę w takim w płaskim stylu, jak malowała Zoja Litwinowa. No a teraz możemy jeszcze raz wrócić do tła. Zmieniamy paletę.
I co widzimy, że tutaj w tym miejscu warto przyciemnić, a w tym miejscu warto sobie wnieść różne barwy, odcienie, powcierać sobie ochry, powcierać sobie brąz. Ja bym zaczęła od tego, że warto sobie przyciemnić. To jest czarny z odrobiną brązowego i ten niebieski. Jak widzicie, już dużo popracowaliśmy nad tłem, nad postaciami i pozostał nam tylko kolor twarzy oraz szczegóły twarzy. Uzyskajmy sobie te kolorki. Bazą jest ochra, troszeczkę czerwonego, brązowego i dużo białego. No, na końcu możemy sobie określić kontury twarzy oraz namalować oczy, brwi, nos. Widzimy, że najciemniejsze miejsce to jest oko mężczyzny, więc sięgamy po ten kolor. Wszystko mamy na poprzedniej palecie, gdzie była ta czerwień. Najważniejsze, żebyście te kontury nie robili takie dokładne. Na przykład nie dociskamy mocno ten pędzelek, a tak tylko delikatnie. Czasami nawet specjalnie warto sobie porobić jakieś takie przejścia. Jeszcze raz wracam z kolorem twarzy i robię te kontury mniej widoczne. Jak widzimy, nad twarzą już popracowałam. Mogę powiedzieć, że jest skończony. Warto jeszcze dodać takie odcienie jaśniejsze na tle i będzie koniec. Oto moja wersja kopii obrazu Zoi Litwinowej pod tytułem Spotkanie. Jak widzicie, użyłam tutaj taką ramkę kwadratową. Możecie zrobić tak samo, ewentualnie możecie od razu sobie zadbać o płótno
kwadratowe. I dzisiaj przypominam Wam, że my uczyliśmy się malować akrylami i też będziemy kontynuować tą naukę w kolejnym odcinku. Więc zapraszam i do zobaczenia już niebawem.